W tym filmie uporządkujemy kilka podstawowych pojęć z zakresu filmoznawstwa, czyli kadr, ujęcie, cięcie czy plan filmowy. To, co odróżnia nasz filmik na YouTubie od felietonu czy podcastu, to obraz. Oczywiste, prawda? Ale warto to sobie uświadomić, że my pracujemy obrazem. To kadr i odpowiednie oświetlenie zbudują atmosferę, a odpowiednia praca kamery pozwoli wzmocnić albo osłabi wydźwięk naszego filmu. Przyjrzyjmy się, jak pokazać coś w obrazku. Zanim przejdziemy do szczegółów, pomyślmy o jednej ważnej kwestii. Chodzi o to, żeby niczego nie pozostawić przypadkowi. Jak u Czechowa. Jeśli w pierwszym akcie na ścianie wisi strzelba, to w drugim musi wystrzelić. Albo pomyślcie o miejscu zbrodni, w którym policjanci przychodzą i badają każdy najdrobniejszy detal. Dlaczego kręcimy na tle regału z książkami? Bo buduje atmosferę nauki i autorytetu związanego z literaturą. Dlaczego zostawiamy wolne miejsce po jednej stronie, żeby było gdzie wprowadzić napisy? A po co jest kubeł na śmieci albo gniazdko? Może rozmawiamy o śmieciach albo będziemy podłączać jakąś aparaturę, a może to jest po prostu niepotrzebny artefakt, który wyłącznie nas rozprasza. Dlaczego znajduje się akurat w tym punkcie obrazu, a nie innym? Dlaczego jestem ujęty akurat od pasa w górę, a nie jako cała postać? Chodzi o to, żebyśmy niczego nie pozostawili przypadkowi. W tym momencie robimy cięcie, czyli kończymy ujęcie, czyli fragment pomiędzy dwoma cięciami i przy okazji zmienimy kadr. Kadr to to, co właśnie widzimy na obrazku. Czyli gdybyśmy wzięli aparat fotograficzny i patrzyli na taką ramkę wyciętą z tej rzeczywistości dookoła nas. Więc teraz pytanie, jakiego rozmiaru będzie ta ramka i co w niej zobaczymy? Pytanie, jaki będzie rozmiar tej ramki, jest proste. Stosunek szerokości do wysokości współcześnie zazwyczaj będzie wynosił 16:9. Kiedyś jeszcze w starszych telewizorach wynosił 4:3, a jeśli ktoś oglądał Ben-Hura, to wynosił 2,66:1, czyli był wąskim paskiem. A można eksperymentować na przykład z instagramowymi zdjęciami 1:1, ale zakładamy teraz jako obowiązujący standard 16:9. Możemy również zrobić 9:16, ale wtedy znaczy to, że nagraliśmy w pionie i nadaje się to tylko i wyłącznie na Instagrama. Co widać w tej ramce? Na początek załóżmy, że filmujemy człowieka. Możemy zrobić to w planie dalekim, zwanym też totalnym, gdzie pokazujemy jakąś większą scenerię, w szczególności przyrodniczą lub historyczną. Człowiek jest tu małym elementem tła. To może być nawiązanie akcji typu znajdujemy się w Tatrach, jesteśmy w Warszawie, w Parku Sieleckim. W planie ogólnym człowiek jest dobrze widoczny, ale nadal dominuje plener lub obiekt w tle. Znajdujemy się przy mostku. Dopiero w planie pełnym jesteśmy na pierwszym planie jako istotny obiekt, a scenografia staje się naszym tłem, choć jeszcze go nie dominujemy. W planie amerykańskim widać nas od kolan w górę. To kadr typowo kinowy, gdzie widać nasze zachowanie. Możemy z kimś rozmawiać, tańczyć czy wykonywać eksperyment wymagający przemieszczania się. Plan średni oznacza, że jesteśmy widoczni od pasa w górę, czyli coraz większego znaczenia nabiera nasza mimika. Łatwo odczytać z niej nasze emocje, łatwo też gestykulować. Najczęściej tak będziemy filmowani w wywiadach telewizyjnych. O gestykulację już trudniej w planie bliskim, ponieważ tutaj widać już tylko nasze popiersie. Na zbliżeniu widoczna jest już praktycznie tylko nasza twarz, a idąc dalej możemy pokazać detal, jak oczy czy usta. Widzicie kolosalną różnicę i ładunek emocjonalny, jaki idzie z każdym z tych planów? W dużym zbliżeniu lub detalu możecie pokazać źrenicę rozszerzającą się ze strachu lub ze zdziwienia. Gadającą głowę, czyli wywiad, możemy zrobić jak na planie średnim lub bliskim, przechodząc do zbliżenia w kluczowym momencie lub oddalając się na plan amerykański, aby wejść do budynku. To jest dobry moment, aby przemyśleć ogólną koncepcję filmu. Czy pokazujecie eksperyment, czyli będziecie mieć dużo detali i zbliżeń, na przykład na stół? Czy będziecie mówić do kamery i najważniejsze będzie wasze popiersie? Czy będziecie rozmawiać z drugą osobą, intensywnie gestykulując? Czy chcecie pokazać plan daleki z większą przestrzenią albo budynkiem i potrzebujecie w związku z tym na przykład bezprzewodowego mikrofonu? Prezentując miejsce, dużo będzie planów dalekich i ogólnych. Mówiąc długo do kamery, będziemy szukać planów średnich i bliskich. Wykonując eksperymenty, ważne będą detale i zbliżenie na to, co wykonujemy, co robimy.
Na potrzeby tego filmu przyjmijmy, że kręcimy eksperyment wykonywany w domu. Domyślacie się, z jakich planów będziemy chcieli skorzystać? Do wykonania eksperymentów zazwyczaj potrzebujemy powierzchni roboczej, którą możemy mieć z boku, jak w kuchni, lub przed sobą, na biurku, blacie. Wadą układu z boku jest to, że łatwo rękami zasłonić to, co robimy. Pamiętajcie, że myślimy obrazkiem, czyli nie tylko liczy się, jaki eksperyment robimy, ale przede wszystkim, jak go będzie widać na filmie. A czasem nie mamy wyjścia, bo nagrywamy w kuchni bez blatu wyspowego, co zmusza do stanięcia z boku. W tym momencie warto przypomnieć sobie o podstawach kompozycji obrazu, czyli na przykład tradycyjnym podziale na 3 części. Czyli jeśli wyobrazicie sobie teraz, że cały kadr dzielimy na 3 równe części w pionie i w poziomie, to teraz jeśli ustawię się na przykład na jednej z tych linii, to tak skomponowany kadr będzie wyglądał dość poprawnie, naturalnie. Oczywiście możemy mieć kadr symetryczny, ewentualnie możemy eksperymentować i tę symetrię delikatnie zaburzyć, ale tym, co na pewno będzie bezpieczne, to trzymanie się trójpodziału i umieszczanie najważniejszych elementów, takich jak głowa albo fragment eksperymentu, w przecięciu tych linii trójpodziału, czyli tak zwanych mocnych punktach obrazu, gdzie naturalnie, kiedy patrzymy na obraz, jest kierowany tam nasz wzrok. Kolejna sprawa to kwestia wysokości, na jakiej znajduje się kamera względem nas. Jeśli trzymamy ją na poziomie naszego wzroku, to wygląda to jak normalna rozmowa, a proporcje naszego ciała również są naturalne. Jeśli natomiast zaczniemy ją przemieszczać, umieszczenie kamery poniżej naszej linii wzroku sprawia, że nasza sylwetka się wydłuża i patrzymy na kogoś z góry. Przypomnijcie sobie filmy, kto tak patrzy. Zazwyczaj złoczyńca na ofiarę albo rodzic na dziecko, które karci. Umieszczenie kamery wysoko ponad linią wzroku sprawia, że cała moja sylwetka wydaje się pomniejszona, a ja muszę zadzierać głowę. Teraz to wy patrzycie na mnie z góry. Przykład. Teraz prowadząc kurs, mówię do was na równi, ponieważ traktuję was po partnersku. W projekcie Przecinek i Kropka, gdzie kręciliśmy filmy dla dzieci, kamerę mieliśmy delikatnie obniżoną, co oddawało naturalną perspektywę rozmowy dorosłego z dzieckiem. A mi łatwiej było pokazać eksperymenty z żabiej perspektywy. Skoro mamy wybrany plan i wstępnie ustawioną kamerę, przyjrzyjmy się, co i dlaczego widać w obrazku. W tym wypadku mamy fatalny kadr z wielu powodów. Pytanie, czy naprawdę brudne ubranie jest ważną częścią? Które z tych rzeczy leżących na stole są rekwizytami? Czy tylko wygląda na to, że ja czytam z kartki? W jakim celu stoi tu statyw, skoro już nie rozmawiamy o sprzęcie? I pytanie, co się odbija w lustrze, bo być może bałagan planu filmowego? I czy ta lampka, skoro się nie świeci, to jest tutaj potrzebna? I czy tego kabla naprawdę nie da się ukryć? Więc każdy element, jak na właśnie w miejscu zbrodni, musimy wiedzieć, dlaczego on się tam znajduje i jaką pełni rolę. A przy okazji ucięcie komuś głowy w połowie też nie jest zgodne ze sztuką filmową. A kiedyś tak nagrałem. Zastanówcie się na spokojnie, wrócimy do tego na koniec. Może być tak, że nawet delikatne przekręcenie kamery góra-dół albo prawo w lewo już zdecydowanie poprawi jakość naszego kadru, a same zrobienie zdjęcia i przyjrzenie się, co na nim widać, już nam pokaże, że są jakieś elementy, które wcale nie są związane z naszym filmem i możemy spokojnie się ich pozbyć. Tutaj obowiązuje minimalizm. Chcemy mieć w kadrze tylko to, co jest potrzebne i niezbędne. Niczego nie pozostawiamy przypadkowi. Jeśli najważniejsze jest to, co w tym momencie mówię, moja głowa znajduje się w przecięciu linii trójpodziału, czyli w mocnym punkcie obrazu. Ale jeśli chcę osadzić napisy w filmie, ustawię się bardziej centralnie, zostawiając tutaj wolną przestrzeń. Bardzo wiele rzeczy da się poprawić w postprodukcji. Jak na przykład z obrazów 4K wyciąć fragmencik, ucinając niepotrzebny element z kadru. Ale jeśli ucięliście komuś połowę głowy, to żadna magia w postprodukcji nie pomoże. Im lepiej nagramy materiał, tym mniej będziemy mieć pracy w postprodukcji, będzie nam się przyjemniej też pracowało i efekt końcowy będzie lepszy. Jeśli uważacie, że ta część jest pracochłonna, pełna zgoda. Potraktujcie to jak strojenie instrumentu przed koncertem. Ok, mamy dobry kadr, możemy więc zacząć nagrywać ujęcie, czyli fragment filmu pomiędzy 2 cięciami. I tu cięcie. Cały film możemy nagrać ciągiem jako jedno ujęcie, ale musimy wtedy być bezbłędni. Ale możemy też mieć w jednej scenie kilka ujęć. Na przykład w trakcie robienia sceny z eksperymentem mieć ujęcia ogólne lub detale. Możemy też stosować
Przebitki, czyli obraz, który pojawia się przy niezmienionej narracji, ma dwie ważne funkcje. Po pierwsze, dynamizuje cały film, a po drugie, ułatwia nagrywanie, bo dzielimy wszystko na małe fragmenty. Jeśli nagrywamy ciągiem, to pomylenie się w ostatnim fragmencie sprawia, że całość musimy nagrać od nowa, a nagrywanie z przebitkami pozwala nam podzielenie materiału na mniejsze fragmenty i złożenie go w całość. Teraz mówię pierwsze zdanie. Przepraszam, to się wytnie. Co było dalej? Sprawdzam w scenariuszu, co dalej. Nagrywam drugie zdanie, mniej więcej z tej samej pozycji. Teraz w montażu ten fragment z przełknięciem śliny i zaglądaniem w scenariusz wycinam, całość sklejam i teraz widzicie, jak to się dzieje, że ci ludzie na YouTubie mówią tak pięknie, płynnie i bezbłędnie. Teraz mówię pierwsze zdanie, nagrywam drugie zdanie, mniej więcej z tej samej pozycji. Żeby przebitka dobrze się udała i nie zwróciła niepotrzebnej uwagi, warto pamiętać o prostej zasadzie. Zróbmy ją dokładnie tak, jak wykonaliśmy ją w tym głównym kadrze. Czyli jeśli chwyciłem coś prawą ręką i podniosłem na tło ściany, to żeby nagle nie okazało się, że trzymam to nie za ucho albo lewą ręką, bo co bardziej złośliwi widzowie będą się lubować w wytykaniu nam tego typu błędów. Po prostu unikajmy takich niepotrzebnych wpadek, odciągających uwagę od tego, co najważniejsze. Pamiętajmy, że w filmie porozumiewamy się z widzem także tym, jak wyglądamy. To, czy jesteśmy w białej koszuli, w gabinecie pełnym książek, czy w krótkich shortach w lesie, diametralnie zmienia wydźwięk naszego filmu. Kształtujmy go świadomie. Zastanówmy się zawsze, do kogo mówimy i w jakim celu. Przykłady? W wesołych eksperymentach dla dzieci z serii Przecinek i kropka mam intensywnie pomarańczową koszulę. W materiale o nowotworach w pytaniu na śniadanie mam białą koszulę. A w materiale, w którym robimy stand-up naukowy, jestem ubrany jak na wieczornym wyjściu do klubu. Warto się rozejrzeć, jakie jest nasze tło, żebyśmy z nim delikatnie kontrastowali, a nie zlewali się w jedno. A niezależnie od wszystkich kolorów, bardzo ważna zasada, absolutnie zakazane są stroje z malutkim, drobnym wzorkiem, ponieważ będą interferować, blikować, czy generować mojry, czy jak to nazwiemy. Po prostu będziecie widzieć poruszające się prążki na moim stroju. Widać? Widać? Widzicie, że zagadnień jest dużo. I to na początku może paraliżować, ale uczymy się na błędach. Dużo rzeczy zobaczycie dopiero na podglądzie, ale uspokoję Was, to wchodzi w nawyk. W pewnym momencie zacznie po prostu na etapie nagrywania rzucać się Wam w oczy, na przykład gniazdko, które nie powinno tutaj być widoczne. To kwestia świadomości i praktyki. A mówiąc o praktyce, czas na zadanie dla Was. Nagraj krótki, domowy eksperyment, przede wszystkim zwracając uwagę na ładne wykadrowanie go i poprawne oświetlenie. Nagraj również dwie, króciutkie, 3-zdaniowe wypowiedzi, zachęcające z jednej strony małe dzieci do eksperymentowania, a z drugiej strony ostrzegające pacjentów przed znachorami. Jaki kadr, ubiór, oświetlenie, styl zastosujesz w każdym z tych wypadków? Dlaczego akurat taki? Powodzenia!